Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam LG KG800. Telefonik dość prosty, jak widzicie. Pochodzi z 2006 roku. Posiada już 14 lat. I tutaj na przednim panelu obudowy znajdują się klawisze funkcyjne dotykowe. Wszystkie klawisze są dotykowe. W tym przypadku na bocznej ściance widzimy tutaj port ładowania na słuchawki i na nasze USB. Tu jest 3 w 1. Kolejny tutaj klawisz, widzimy klawisz włączania i wyłączania. Następnie klawisz skrótowy do naszego odtwarzacza. Na drugiej bocznej ściance widzimy klawisze ściszenia, pogłaszania. Następnie tutaj na tyle widzimy lusterko aparatu, które służyło jako wcześniej selfie. No oczywiście teraz w tym przypadku do niczego się nie nadaje. No chyba, że mielibyśmy tutaj aparat fotograficzny bardzo dobrej jakości, ale w tym przypadku mamy aparat 1,3 megapikselowy słabej jakości i dioda, która wspomaga aparat i służy jako funkcja latarki w tym telefonie. I co tu jeszcze ciekawego w tym telefonie znajdziemy? Na obudowie raczej tyle i teraz sobie sprawdzimy pod baterią. Bateria widzicie spojona wraz z naszą tylną klapką i takie dokładne dane tej baterii. Tu widzicie 1100 Ah, mAh, LG KG800. I tutaj zobaczmy dokładniejsze dane na nalepce e-mail. Nalepka tutaj e-mail numer nasz, marka LG KG800. I to jeszcze jakieś dodatkowe dane naszego softu. Tutaj podstawowe informacje. I założymy sobie naszą tylną klapkę wraz z baterią i telefonik uruchomimy i sprawdzimy jego tutaj podstawowe funkcje. Telefonik w wersji białej mi się bardziej podobał, jeśli chodzi o ten LG. Jeśli chodzi o ten model LG, no i zobaczmy sobie, jak to fajnie wszystko się w tym telefoniku prezentuje. Wszystko chodzi na dotyk. Trzeba się po prostu przyzwyczaić. Tu mamy u samej góry profile, rejestr naszych połączeń różne. I tu mamy ulubione, budzik, kalkulator, konwerter jednostek, czas globalny i plus mega. Następnie terminarz, tu mamy kontakty, kalendarz, notatka, wiadomości, no pisanie wiadomości, zobaczymy jak by się to pisało wiadomości w tym przypadku. No nawet dość wygodnie, klawisze widzimy są dość spore, więc gdybyśmy mieli duże paluszki, to na pewno będzie fajnie się pisało SMS-y w tym przypadku. I tutaj jeszcze w opcjach posiada oczywiście telefonik słownik T9, więc będzie jeszcze bardziej prościej i szybciej się pisało SMS. I tutaj kolejne funkcje multimedia. I tu mamy aparat fotograficzny 1,3 megapikselowy i cykniemy sobie jakieś zdjęcie tym aparacikiem. Tu jest raczej na boku, nie mamy klawisza, musimy tutaj klawiszem dotykowym działać i zrobimy sobie takie przykładowe moich palcy. I z automatu zapisuję nasze zdjęcie w naszym albumie. I tak wygląda zdjęcie zrobione tym aparatem 1,3 megapikselowym mojej dłoni. Zobaczcie sobie. No jest dość dobrej jakości jak na ten aparacik fotograficzny.
I tutaj jeszcze widzimy dyktafon, oczywiście MP3, album zdjęć, album wideo, ustawienia MP3. Tutaj sobie nie trafiłem. MP3, zobaczymy, może jakieś fajne MP3 ciekawe będą w tym telefonie. Więc sobie posłuchamy i zobaczymy, jak tutaj działa głośnik na tym telefoniku. I jak słyszeliście, głośnik nie jest tutaj dość głośnym głośnikiem w tym telefonie. I tutaj przeglądarka, nasza przeglądarka oryginalna w tym telefonie. Oczywiście w tym przypadku będzie nam bardzo ciężko skorzystać z internetu, chyba że sobie tutaj prześlemy najnowszą operę w formacie JAR na ten telefon z internetu. To może coś jeszcze tam podziałamy w tych czasach, ale będzie bardzo ciężko. Moje tutaj dokumenty. I tu mamy aplikacje gry, filmy, zdjęcia, muzyka, teksty. I tutaj mamy oryginalne dźwięki, jakie zostały wybrane przez producenta. Tu mamy w tym przypadku, posłuchamy sobie je. I jeszcze nam stały ustawienia. Wchodzimy sobie w ustawienia i tu mamy ustawienia czasu i daty, oczywiście wyświetlacza, oszczędzanie energii, język, łączność. I tu w łączności widzimy, mamy opcję Bluetooth, więc sobie możemy przesyłać nasze dźwięki MP3 przez Bluetooth. Modem,
czy chcesz używać modemu. Bardzo ciekawa opcja, tutaj funkcja w tym telefoniku sieci i GPRS. Połączenia, zabezpieczenia, stan pamięci, pamięć wewnętrzna telefonu i tutaj pamięć multimediów. Ile, gdzie było zapewnione naszej pamięci, filmy, zdjęcia i tak dalej. I reszta tutaj ustawienia fabryczne. I to tyle, jeśli chodzi o tutaj podstawowe informacje tego telefonu, a teraz zajmiemy się demontażem i montażem tego telefonu. I ściągamy tylną klapkę wraz z baterią. I teraz zobaczcie, tutaj pod klapką baterii są 4 śrubeczki do odkręcenia, w tym przypadku tutaj 1, 2, 3 i 4. Są to śrubki krzyżakowe. Odkręcamy je wszystkie. Teraz podmieniłem inny kolor, jak zauważyliście, tego telefonu. No i tutaj wszystkie podwadzamy. I odkładamy je oczywiście wszystkie na bok. I teraz podwadzamy naszą tutaj tylną, naszą obudowę. Tutaj już samoczynnie praktycznie ona odchodzi. Można takim płaskim narzędziem plastikowym lub takim, lub jeszcze innym, jeśli chcecie sobie sami zrobić taki plastikowy, to bardzo tutaj polecam Wam z karty SIM bądź innego materiału plastikowego i podwadzamy tą naszą tylną obudowę tutaj po całej długości z wszystkich stron. O i zobaczcie, tutaj samoczynnie nam wyskoczyła nasza obudowa tylna, nasz korpusik i w tym korpusiku widzimy antenę naszego zasięgu, tutaj w tym przypadku się mieści. Tu nam odleciał klawisz boczny skrótowy, następnie tutaj nasze dwie płyty, tu jest jedna, tu mamy nakładkę klawiaturki. Tutaj zobaczmy, odpinamy jeden zaczep, odpinamy drugi zaczep i tutaj nasza płyta w bardzo prosty sposób nam się odpina. Pierwsza płyta i na niej tu widzimy jeszcze klawisze boczne, tutaj skrótowe z dwóch stron. Tutaj bardzo fajny kolor jaskrawy, różowy w tym przypadku. Tutaj na klawiaturce, na membrance klawiaturki. I podwadzamy sobie też drugą naszą płytę. Tutaj zobaczcie, chyba musimy potem sobie wsunąć nasz wysób, wsunąć i tutaj zobaczcie nasza tasiemka główna. Tutaj sobie odpinamy od kleju to zabezpieczenie. O i widzicie, już bardzo prosto tutaj wymontowana nasza druga płyta główna od tej naszej taśmy. I teraz sobie jedziemy dalej. Teraz będziemy tutaj wymontowywać ten cały nasz przód. Tutaj mamy dwie zaślepki, tutaj z jednej i tutaj z drugiej strony podwadzamy sobie te zaślepki. I pod tymi zaślepkami widzimy też są tutaj śrubeczki krzyżakowe. Chyba takie samego rozmiaru jak tamte, ale lepiej sobie odkładamy na bok w inne miejsce. I tutaj zobaczmy, mamy jeszcze do odkręcenia dwie śrubki na samym dole tutaj. Odkręcamy sobie te śrubeczki. Tu jest jedna i druga śrubeczka. I odkładamy w te same miejsce co poprzednie śrubeczki, bo to są te same, tutaj tej samej wielkości, szerokości. Tutaj tu z jednej strony i tutaj z drugiej strony. I teraz, żeby tutaj ściągnąć jeszcze naszą tutaj ramkę naszego tyłu, to musimy tutaj oczywiście odkręcić jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą i szóstą śrubkę. Prawdopodobnie są to inne śrubki, troszkę widzę szersze, więc sobie zmienimy tutaj nasz wkrętak innego rozmiaru. Poszukamy sobie coś większego. O, coś takiego.
i odkręcamy sobie wszystkie. I tutaj zobaczmy, tutaj wysuwamy, dajemy pod spód sobie tasiemkę i wyciągamy tutaj naszą rameczkę. Teraz w tym przypadku nie musimy tutaj już chować naszych śrubeczek, możemy tutaj położyć je w jednym miejscu, by nam po prostu nie poginęły i odkładamy sobie naszą rameczkę na bok. I teraz tutaj zobaczcie, jeszcze mamy jedne tutaj śrubeczki w środku, odkręcamy sobie te śrubeczki. Tu jest jedna, następnie druga. To są tej samej wielkości śrubeczki co na dole i u samej góry. I teraz sobie tutaj, moi drodzy, przesuwamy na samą górę ten cały nasz tutaj wysuw i spróbujemy sobie tutaj zdemontować naszą przednią obudowę. Tutaj podwadzamy po całej długości z jednej strony, następnie po całej długości z drugiej strony. I tutaj zobaczcie, bardzo prosto, naprawdę nam to wszystko odchodzi. Tutaj nasza tasiemka, dajemy ją pod spód i tak to wygląda, jeśli chodzi o ten model telefonu. W tym przypadku zobaczcie jeszcze na tej ramce tutaj z tyłu, zobaczymy jeszcze tutaj jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą, ósmą śrubkę. No w tym przypadku nie będę już tego odkręcał, bo nie ma takiej potrzeby. Sami widzicie, że jest to bardzo proste, więc jeśli chcielibyście tutaj wymieniać tą całą ramkę metalową, jeśli by wam się po prostu wykrzywiła, to po prostu już wiecie, że tutaj są śrubeczki z drugiej strony tego właśnie tej ramki. I tutaj widzicie, mamy naszą płytę przednią z naszym wyświetlaczem. No i tutaj oczywiście już w bardzo prosty sposób można wszystko sobie powymieniać. Tu jest taśma główna, tutaj w tym miejscu była. Następnie mamy tutaj aparacik, wibracje. Wibracja w tym przypadku, zobaczmy, jest lutowana, co mi się bardzo podoba. Ja lubię, jak jest coś lutowane. W telefonie możemy to w bardzo prosty sposób tutaj wymontować. Oczywiście naszą lutownicą i tutaj głośniczek od rozmów. Tu jest w tym przypadku też lutowany. Tu mamy, zobaczmy, chyba nasza tutaj jest nasz mikrofonik mini. I tutaj bateryjka oczywiście, która podtrzymuje nam naszą godzinę i inne rzeczy po wyłączeniu. Tutaj mamy tasiemkę jeszcze chyba od klawiaturki funkcyjnej. Zobaczcie tutaj w tym miejscu. I teraz sobie podwadzamy tą całą płytkę i tutaj wyciągamy, ale wcześniej musimy tutaj podwadzić nasz głośniczek od rozmów. Tutaj podwadzamy i zobaczcie, tak to wygląda, jeśli chodzi o demontaż tego LG-ka. No nie jest taki trudny. No i więcej informacji odnośnie tego telefonu, tego modelu zobaczcie sobie pod tym filmem. Cześć.